Igor Jankę, dzień dobry. To jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o polskiej armii, o polskim bezpieczeństwie. Na ile jesteśmy bezpieczni, na ile jesteśmy przygotowani bądź nieprzygotowani do ewentualnej agresji. W jakim stanie jest polska armia? O tym wszystkim za chwilę porozmawiamy. Pozdrawiam wszystkich patronów. To dzięki Państwu ten program istnieje, jest niezależny i na pewno takim pozostanie. Zachęcam Państwa do słuchania Układu Porannego, codziennego serwisu informacyjnego od poniedziałku do piątku. 6 pogłębionych analiz na temat tego, co się wydarzyło poprzedniego dnia. I zachęcam do subskrybowania, a jeśli Państwo uważacie, że warto, do wspierania Układu Otwartego, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. A teraz zaczynamy rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oanda TMS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, a także analizy, które pomogą Ci zrozumieć, co dzieje się na rynkach. Kliknij link w opisie. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Generał broni Tomasz Piotrowski, były dowódca operacyjny Rodzaju Sił Zbrojnych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora. Pozdrawiam również serdecznie wszystkich tych, którzy nas słuchają i oglądają. Ja też pozdrawiam wszystkich Państwa. Czy czuje się pan dzisiaj bezpiecznie w Polsce? Gdybyśmy zostali dzisiaj zaatakowani, to myśli pan, że jesteśmy w stanie sprawnie zareagować? Sam fakt, o którym pan wspomniał, gdybyśmy zostali zaatakowani, pokazuje, że nie możemy czuć się całkowicie bezpiecznie. Zresztą nigdy, odkąd pamiętam historię mojego dorosłego życia, nigdy nie mogłem powiedzieć, że czuję się bezpiecznie. To bezpieczeństwo było raz lepsze, raz gorsze, ale zawsze była jakaś doza niepokoju, która się gdzieś czaiła w tle. Ona oczywiście na różnych etapach miała różne zabarwienie. Kiedyś za młodych lat to było bardziej brak bezpieczeństwa ekonomicznego wynikające duże chcieństwo, niekoniecznie duże zasoby w portfelu. Natomiast zdecydowanie w ostatnich latach to bezpieczeństwo przesunęło swój suwak w innym kierunku. To, o czym pan mówi. Bardzo odczuwamy zagrożenie atakiem. Dla wielu ten atak to jest atak militarny, to znaczy strona przeciwna wysyła swoje siły zbrojne przeciwko nam, jesteśmy ostrzeliwani, jesteśmy najechani, grozi nam fizyczne zabranie zdrowia, życia. To się zdecydowanie nasiliło, więc w tym aspekcie zdecydowanie nie możemy mówić o poprawie sytuacji bezpieczeństwa. To, co się dzieje ekonomicznie na świecie, w wielu aspektach społecznie na świecie i u nas w kraju, w najbliższym otoczeniu, to też pokazuje, że ta sytuacja bezpieczeństwa w tych aspektach nie ulega poprawie. Więc nie mogę powiedzieć, będąc członkiem społeczeństwa polskiego, że czujemy się bezpiecznie, bo wszyscy mamy podobne odczucia. U mnie, proszę pamiętać, jako żołnierza jeszcze jest ten dodatkowy mechanizm, że ja w tej chwili nie jestem zasilany w niejawną wiedzę, siłą rzeczy, ze względu na to, że od jakiegoś czasu jestem w rezerwie aktywnej, ale też ta świadomość tego, jakie zagrożenia mogą się w najbliższym czasie wygenerować, jest troszeczkę inna, większa niż przeciętnego Polaka, więc absolutnie byłbym kłamcą, gdybym powiedział, że czuję się bezpiecznie, wszystko jest dobrze i prognozy są optymistyczne. Jakie są prognozy, to niestety doskonale wiemy i każdy jeden aspekt wspomnianego domeny życia pokazuje, że tak niestety jest. W tym moim pytaniu były dwa pytania. Pierwsze tak naprawdę o to, na ile pańskim zdaniem tej wiedzy i analizy, którą pan ma, realne jest to, że w ciągu najbliższego roku, 2, 3 może nastąpić fizyczny atak na Polskę, znając naszego wroga i jego sposób działania i to, jak się zachowuje cały Zachód i nasi sojusznicy. I to jest pierwsze pytanie, a drugie, czym jesteśmy na to przygotowani, ale najpierw pierwsze. Więc w rozumieniu, jak wielu z nas, Polaków, odnosi swoje wyobrażenie do wojny, czyli to, co się wydarzyło w czasie II wojny światowej, bo to jest takie jeszcze przez niektórych pamiętane, analizowane, lub to, co się wydarzyło w Ukrainie 22 roku, w najbliższym roku czasu oceniam jako niskie prawdopodobieństwo tego, żebyśmy byli poddani pełnoskalowemu atakowi. Natomiast jeżeli byłbym zapytany, jestem zapytany o ocenę tego, czy nasz świat będzie destabilizowany przez przeciwnika, w tym wypadku Rosję, który ewidentnie ma drapieżne zamiary, to tak będzie. Skoro od praktycznie 2 lat
jeżeli chodzi o ataki w cyberprzestrzeni. Odnotowujemy wzrost. Skoro za 23 rok mieliśmy status w tym regionie świata najczęściej atakowanego cybernetycznie państwa z jego instytucjami, to znaczy, że w zakresie destabilizacji tego obszaru życia, tak będziemy obserwowali narastanie. Jeżeli chodzi o dyskredytowanie Polski jako wiarygodnego państwa, jako wiarygodnego narodu, tak będzie się to nasilało i w tym aspekcie na pewno musimy się liczyć z tym, że będzie różnego rodzaju narzędzia używane. Dezinformacyjne, sabotażowe, dywersyjne, szpiegowskie. Tutaj na pewno należy się liczyć z tym i być bardzo czujnym, bo będziemy obserwowali nasilenie. Natomiast w przeciągu najbliższego roku zaatakowanie pełnoskalowe Polski oceniam, że Rosja do tego jeszcze nie jest gotowa i nie chce tego w ten sposób rozgrywać. W ciągu najbliższego roku to tak zabrzmiało, że w ciągu roku nie, ale w ciągu 2 albo 3 to już jest możliwe, albo kilku. Biorąc pod uwagę, bo koncentrujemy się cały czas na tym, że to Rosja jest tym głównym źródłem zła przy pomocy Białorusi i tutaj spodziewamy się, jeżeli mielibyśmy tak to zdefiniować, troszeczkę zawęzić niebezpieczeństwa, jakie stoją, to uważam, że rosyjskie przywództwo, a przez to i aparat państwa, narzędzia wszystkie, jakie ma, łącznie główne to militarne, są przygotowywane do tego, żeby eskalować sytuację i do tego, żebyśmy my uwierzyli w to, że zostaniemy zaatakowani i żeby Rosja się do tego przygotowała. I na pewno Rosja różnego rodzaju narzędziami, w różny sposób, na różnych frontach przygotowuje się. Przy czym trzeba pamiętać, że nie, w mojej ocenie oczywiście, uważam, że nie Polska jest głównym obiektem ataku rosyjskiego i głównym obiektem starań. To, co Putin swoimi ustami, nie tylko swoimi, różnego rodzaju, poprzez Ławrowa i różnego rodzaju rady i ludzi ogłasza światu, to przede wszystkim głównym źródłem zła dla Rosji jest Zachód. No, ale Zachód nie ma państwa Zachód, jest państwo Polska, Francja, Niemcy i tak dalej. Tak jest. Jeśli uderzą, to nie wierzę, że uderzą w Hamburg czy w Norymbergę, tylko w Białystok czy Przemyśl. Zdecydowanie na liście targetów, jak to się ładnie nazywa z wojskowej nomenklatury, Warszawa jest wyżej niż Lizbona, czy Amsterdam. Natomiast czy też nawet Berlin. Natomiast zdecydowanie musimy pamiętać, że jesteśmy częścią tego kolektywnego aparatu, którym jest Zachodem dla Rosji, czyli przede wszystkim państwami natowskimi, wielokrotnie wymienianymi przez Putina i jego ludzi jako podstawowe źródło zła, podstawowe zagrożenie. Więc siłą rzeczy musimy się liczyć z tym, że jako ten atakowany Zachód będziemy też atakowani. A że jesteśmy państwem, z którym Rosja historycznie ma bardzo złe wspomnienia, geografia jest bezlitosna i po to, żeby cokolwiek robić na kierunku zachodnim fizycznie, po drodze stoi Polska. Zresztą mamy takie szczęście, że jest czy z zachodu na wschód, czy ze wschodu na zachód. I jeszcze Więc bez gór po drodze. Tak jest. Naprawdę. Kształtowanie terenu, tutaj trochę zmieniają rzeki u nas sytuację, ale tak bylibyśmy praktycznie płaską przestrzenią, biorąc pod uwagę główne przepływy i główne kierunki. Więc będziemy na pewno, jesteśmy bardzo wysoko na liście targetów. Więc podsumowując ten wątek, czy musimy się z tym spodziewać, czy musimy się tego spodziewać i czy musimy się przygotowywać? Zdecydowanie tak. No, wiadomo, im bardziej się przygotujemy, tym szansa na to, że zostaniemy zaatakowani jest mniejsza. Ale bardzo dużo mówimy o tym, że Polska jest liderem, jeśli chodzi o inwestowanie w armię. Mamy plan 300-tysięcznej armii, 5%, 500 HIMARS-ów, tysiące zamówień na gigantyczne kwoty. Ale też słyszę czasem, i o to chciałem pana zapytać, bo pan ma na ten temat wiedzę, jeśli nie z dzisiaj, to z przedwczoraj, a tu się tak bardzo dużo nie zmieniło. Gdybyśmy dzisiaj zostali zaatakowani, to ilu żołnierzy jest zdolnych do walki? My od dzisiaj, nie sytuacji tej, jaka będzie za tylko dzisiaj. Po pierwsze też musimy mieć świadomość tego, że podanie takiej liczby literalnie jest tajemnicą. Dlatego, że nie możemy aż tak ułatwiać przeciwnikowi, żeby powiedzieć, że nasze plany mobilizacyjne opiewają na tyle. Natomiast... Ja nie pytam o plany,
bo plany to jest jedno, Tak jest. ale realną zdolność. Ile bylibyśmy? Wie pan, wiele zależy, tutaj jest duża porcja wniosków z Ukrainy, dlatego że tam na to, ile w dniu D, tak ładnie nazywany, znanej nam nomenklatury, było żołnierzy gotowych, składało się wiele czynników. Podstawowe to sprawność podejmowania decyzji, jeżeli chodzi o mobilizację. I to był jeden z wniosków mojego partnera z armii ukraińskiej, z którym już od ładnych paru lat utrzymywałem wcześniej kontakty. Mówił do mnie jasno, że byliśmy w zażyłych relacjach. Mówił: Tomasz, przekonuj waszych decydentów, on to nazywał politykami, przekonuj waszych polityków, żeby posłuchali generałów, kiedy trzeba ogłosić mobilizację. Dlatego, że nie można z tą decyzją zwlekać, licząc na to, że się coś nie wydarzy, albo decyzja o mobilizacji nas przed czymś uchroni, albo nam poprawi, bo podjęcie decyzji o przejściu na tryby mobilizacyjne, na tak zwane tryby wojenne, jest złe dla gospodarki i złe dla państwa, bo będzie budziło panikę, będzie budziło potrzebę ucieczki z kraju. Może to budzić, ale tak jak pan wcześniej powiedział, im będziemy lepiej przygotowani, tym mniej się tego będziemy bali. Więc to był jeden z głównych elementów, tak? W którym momencie ta mobilizacja zostanie ogłoszona. To będzie pierwszy czynnik. Druga, na ile sobie ten aparat wcześniej mądrze przygotujemy, regulując prawo, uczciwie komunikując społeczeństwu polskiemu, jakie zagrożenie nas czeka. Jakie przyjmiemy rozwiązania prawne, tak? To znaczy, co to znaczy obowiązek? Artykuł 85 Konstytucji mówi jasno, obrona jest obowiązkiem każdego Polaka. Potem mówi o siłach zbrojnych, potem mówi o różnego rodzaju ewentualnych limitacjach, ale rozwiązania prawne, jak to wyregulujemy, co to znaczy dla mnie, dla pana, dla kogoś, kto w wojsku był i nie był, co to jest obowiązek obrony ojczyzny. Więc jeżeli to sobie, te podstawowe czynniki będą determinowały to, ilu w danym momencie stanie ludzi, aby odpowiedzieć na konflikt, odpowiedzieć na agresję. Ukraina też dała nam bardzo dobry przykład tego, jak społeczeństwo reaguje na właściwą lub niewłaściwą politykę. Oni też oceniali, że będą w stanie zmobilizować 500 000. W momencie, kiedy kraj został zaatakowany, ta efektywność systemu mobilizacyjnego nie była taka. Więc mówienie w tej chwili o tym, że zgodnie z dokumentami powinno być 400 000, to będzie tylko rzuceniem liczby, która kogoś może zaniepokoi, bo 38-milionowy, przepraszam bardzo, kraj i tylko 400 000 to zdecydowanie za mało. A inny powie, a po co aż tyle? A w momencie próby okaże się, że możemy ulec iluzji liczb. Więc najpierw musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie mamy warunki, jak to rozgrywamy, a wtedy będziemy mogli mówić o tym, jak wielka rzesza ludzi zareaguje na mobilizację i jak duża będą duże te siły zbrojne w momencie, kiedy nadejdzie czas próby. Natomiast muszę panu powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestie żołnierzy, to nie podlega dyskusji, że ci, którzy są w tej chwili w szyku, ci, którzy się przygotowują, czy w Wojskach Obrony Terytorialnej, czy w Wojskach Lądowych, w każdej jednej z domen, ci na pewno nie zawiodą. A ilu jest takich, co na pewno nie zawiedzie? Takie, jak podaje w tej chwili Ministerstwo Obrony Narodowej liczby. No właśnie, bo ja słyszę, że to prawda, rozumiem, że panu jest trudno to powiedzieć, ale myślę, że powinniśmy o tym mówić, dlatego że jak nie będziemy naciskać, to dalej będzie tak samo. I ja rozumiem, że pan nie powie ilu. Ja słyszałem różne liczby, których też nie czuję się odpowiedzialny, żeby je mówić, a zwłaszcza informować towarzyszy na wschodzie, jak jest, ale że nie jestem świetnie. Ja mam takie poczucie, że z jednej strony zareagowaliśmy w ogóle dobrze, tak? Pomogliśmy, wysłaliśmy, zaczęliśmy zamawiać. Co i dlaczego, to pana chętnie zapytam, bo mam wrażenie, że tak na wiwat zamawialiśmy. Przepraszam, tak upraszczam, ale tak, ja tak to widzę i nikt mi nie udzielił odpowiedzi, jaki mechanizm tam zadziałał. Ale jako obywatel z drugiej strony jestem zdruzgotany tym. Rozmawiamy niedługo przed 3. rocznicą wybuchu wojny za naszą granicą. Ja jako obywatel, który chętnie coś zrobi, robiłem wiele rzeczy jako obywatel, sam z siebie, ale minęły 3 lata. Ja nie usłyszałem ani jednego zdania od mojego państwa. Drogi obywatelu Jankę, jak się coś stanie, to macie
nie wiem, brać giwerę, albo może tutaj pomagać, albo robić jakąś dywersję informacyjną, albo macie się, wasz schron jest tam, a jest coś tam. Nic, ani jednego zdania. 3 lata minęły, 2 rządy się zmieniły. I to jest po prostu potężne oskarżenie pod adresem jednych i drugich rządzących, moje i nie tylko moje, wielu ludzi, że po prostu nie mam w ogóle poczucia, żebyśmy się do czegoś przygotowywali. Przygotowujemy się do strasznej walki z wrogiem Tuskiem albo z wrogiem Kaczyńskim. Cały naród ma się skupić na tym, żeby zwalczyć tego drugiego przeciwnika politycznego, a może jest coś, o czym ja nie wiem, a pan wie, że nie przeczytałem, nie otworzyłem tej koperty, czy nie przeczytałem maila, którego do mnie wysłały miejscowe, lokalne władze, ale pytam wielu znajomych ciągle i nikt nie został o niczym poinformowany, ani do niczego wezwany, zmobilizowany, zaproszony. Czy ja przesadzam? Powiem panu, że trudno się nie zgodzić z pewną sferą pańskiego podejścia, bo to nie może być czegoś takiego, że jest jakiś wariant opracowany w kopercie, tak dobry plan, że on odpowiada na te zagrożenia, ale my w odpowiednim momencie tę kopertę otworzymy i wtedy wszystko będzie lepiej. Tak. Dlatego, że prowadzenie wojny, nieważne czy tylko czy w wymiarze militarnym, czy też konfliktu ekonomicznego, czy jakiegokolwiek, w którym ma być zaangażowane cała społeczność, całe państwo, to nie może tak działać, że jest owiane wielką tajemnicą, ale wierzcie nam, że odpalimy i wtedy wszystko się zmieni. Nie. Społeczeństwo musi być aktywnym członkiem tego procesu obrony w każdej jednej domenie. Jeżeli społeczeństwo nie dostaje sygnału w postaci, dlatego też mówiłem o tych potrzebie regulacji prawnych, ustawowych, co to znaczy dla każdego Polaka spełnić obowiązek obrony? To jeżeli my Polacy, my obywatele nie dostaniemy takich sygnałów, to znaczy, że coś jest nie tak, to nie funkcjonuje. Nie ma cudownej koperty, która zadziała, bo taki mechanizm się nie sprawdza. Taki mechanizm się nie sprawdził w Ukrainie, taki mechanizm nie sprawdził się u nas w 1939 roku, więc w tym czasie, gdzie informacja wędruje zdecydowanie szybciej, jeżeli nie ma takiego poczucia, że coś takiego istnieje wśród obywateli, to znaczy, że jest duże prawdopodobieństwo, że nie istnieje. I musimy zdecydowanie takie rozwiązania wypracować. To, co jest bardzo dobrym wnioskiem chociażby z wojny w Ukrainie, to jest właśnie to, że ta wiara, ta atmosfera, ta potrzeba kolektywnego działania musi zostać wyrobiona, musi zostać odpowiednio podsycona i nakarmiona. Jeżeli pańskie koleżanki, koledzy mają taką potrzebę, to trzeba ten potencjał wykorzystać, tworząc odpowiednie regulacje, obudowując to w odpowiednie ustawy i wskazując każdemu miejsce w szyku. Przy założeniu, że oczywiście obowiązek obrony nie będzie tylko, tak jak ostatnio rozmawiałem z jednym z dziennikarzy i podałem taki przykład, że można wykorzystać czyjeś umiejętności analityczne, na przykład w analizie wojskowej. Musimy też pamiętać, że będziemy potrzebowali analityków, tak jak potrzebują w tej chwili Ukraińcy, ale i też będziemy potrzebowali formacje walczące. Więc wskazanie komuś, że ty będziesz analitykiem, ale ty jednak będziesz służył w pododdziale artylerii, co jest mi bardzo bliskie ze względu na profesję i moje wykształcenie. Ty będziesz służył w pododdziale piechoty i to jest bardzo ryzykowna praca, więc bardzo ryzykowna służba, więc będziesz musiał się do tego odpowiednio przygotować fizycznie, zdrowotnie, edukacyjnie. To się wszystkim obywatelom, ta wiedza należy i to wskazanie. I trzeba to stworzyć zdecydowanie. Przy czym, nie wiem, mnie jako generałowi mentalnie jeszcze w dalszym ciągu, a formalnie w rezerwie, ciężko jest mówić o tym, czy taki rząd jest winny, czy ten jest niewinny, a ci bardziej, a ci mniej. Natomiast, tak. Natomiast ja rozumiem ideę. Natomiast my też musimy sobie odpowiedzieć, my Polacy, jak jesteśmy gotowi do tego, żeby rzeczywiście z tym obowiązkiem się zmierzyć. Każdy obywatel na swój sposób i wtedy, kiedy wyprowadzimy go z jego strefy komfortu, bo trzeba bronić ojczyzny, czy my jesteśmy na to gotowi. I tą gotowość my też wewnętrznie musimy podnieść. Że to jednak ta potrzeba przygotowania się może nas wyprowadzić ze strefy komfortu. Na pewno. Myślę, że jest duża część społeczeństwa, która jest na to gotowa. Jest część społeczeństwa, która kompletnie nie jest na to gotowa i część społeczeństwa, która ma to gdzieś i pyta tylko, czy już wjeżdżać do tej Hiszpanii, czy nie. Znaczy, nad tym możemy pracować, ale chociażby w taki sposób, że o tym mówić i że ludzi przyzwyczajać do tej sytuacji, też psychologicznie nastawiać, tak? Bo to jest też taki element psychologiczny, tak? Jeżeli się
Jeżeli ja jestem przygotowany do tego, no dobrze, gdyby coś się wydarzyło, tak, to wiedz, że tam jest schron, a tu masz taki obowiązek, masz kupić, przygotuj sobie coś tam, rób i że możesz być powołany do czegoś takiego, tak? Jak wielu ludzi, przecież wielu ludzi zostanie powołany do tego, żeby właśnie być analitykami, albo być kierowcami, albo wykonać rozmaite działania nie na pierwszej linii frontu, ale ważne, żeby oni to robili, żeby budowali zaplecze i tak dalej, tak? A jak tego nie wiedzą, jak o tym nikt się nie mówi, to z jednej strony żyjemy w strefie absolutnego komfortu, a z drugiej strony takiego rosnącego strachu. No bo jak coś jest nieznane, nikt o tym nie mówi, to co to będzie? To co, wezmą mnie tu, czy wezmą mnie tam, prawda? No to jest tak niepoważne. Ja jestem wściekły na polskie państwo, że nic z tym, że tak niewiele z tym robi. 3 lata po wybuchu wojny, a w wielu miejscach, tak jak ten program, mówiliśmy o tym dziesiątki, jeśli nie setki razy już. Tak, zdecydowanie. To jest jeden w moim notatniku, który tutaj leży, jest tam im trochę dodatek, jeszcze w innych, jest jeden z czynników, które są w zdecydowanym szczycie, czynników, które należy zmienić i poprawić, odwaga podejmowania decyzji. I to nie myślę tutaj tylko i wyłącznie o panu prezydencie, czy panu premierze, czy ministrach. Odwaga, decydenci w większych albo mniejszych sprawach podejmują decyzje też na niższych szczeblach. Trzeba pamiętać, że to jest obrona państwa jest kolektywnym obowiązkiem, tak jak pan zauważył, i kolektywnym wysiłkiem. I każdy musi w tym aspekcie, w którym ma swój zakres obowiązków, ma swój zakres kompetencji, podejmować decyzje, odważne decyzje, żeby system zmieniać. Trzeba odważnie rekomendować zmiany, trzeba odważnie naciskać na decydentów, żeby te zmiany zostały wprowadzone. Do tego też jest potrzebna odwaga, a nie tylko i wyłącznie czekanie na to, aż z góry spłynie wytyczna, że należy to zrobić w taki czy inny sposób. Pytanie jest oczywiście o tego, jakich mechanizmów używać, w jaki sposób się zachowywać, żeby wywierać tą presję. Ale może właśnie takie formaty, jak tutaj teraz w tej chwili siedzimy, rozmawiamy, jest jednym ze sposobów wywierania presji. Tak, no w różny sposób. Każdy z nas na swoim odcinku musi tam coś zrobić. Ja myślę, że gdyby każdy Polak dostał informację, co będzie, co ma zrobić, tak, jak się przygotowywać, to po pierwsze poziom stresu byłby dużo niższy, bo to, że nam grozi wojna, to już wszyscy mówią, tak? Tak jak dzisiaj pan powiedział, że to zagrożenie, to jakby nie jest to coś wstrząsającego, tak? W domenie publicznej już nawet premier o tym mówił, tak? I wysocy urzędnicy państwowi, to wywołuje stres. Ale jeżeli byśmy zaczęli się już dzisiaj przygotować, to po pierwsze bylibyśmy spokojniejsi, wiedzielibyśmy, co robić, po drugie szansa na zaatakowanie byłaby dużo mniejsza, no bo wróg wiedziałby, że średnio się opłaca. Zdecydowanie. Uczciwe postawienie sprawy, tak na dobrą sprawę ludzie się boją prawdy, ale jak już ją usłyszą, to wolą prawdę zdać. Tutaj absolutnie nie zamierzam polemizować i się z panem w zupełności zgadzam, więc uczciwe zdefiniowanie zagrożeń, uczciwe skomunikowanie, uczciwe postawienie sprawy ma jak najbardziej kolosalne znaczenie i musimy pamiętać, że NATO oprócz tego chociażby, kontrybując do tego, co pan powiedział o tym odstraszaniu, NATO jedną z głównych zadań oprócz obrony najpierw jest odstraszanie. My powinniśmy zdecydowanie przeciwnika odstraszyć, zniechęcić do tego, żeby nas zaatakował. Nie ma łatwiejszego przeciwnika niż przeciwnik, który jest podzielony, skłócony, nie wiedzący czego chce, nie wiedzący w którą stronę podąża i to jest głównym celem Rosji. Pogłębienie tych procesów destrukcji, więc absolutnie nie możemy się temu procesowi poddać, a zrobić wszystko, żeby być skonsolidowanym, bo wtedy poprawi to zdecydowanie możliwość odstraszenia i zniechęcenia przeciwnika do tego, żeby nas zaatakował. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o armii, o tym i jakiej armii potrzebujemy, do czego ona ma służyć i jak ma być skonstruowana i gdzie jesteśmy dzisiaj w tym procesie, ale jeszcze chwilę o tym wszystkim, co poza armią wpływa znaczy co też jest związane z armią, ale dotyczy nas wszystkich. Po pierwsze, czy pan uważa, że powinniśmy zmienić sposób poboru, wprowadzić jakiś system szkoleń? Jak to wiedząc, gdzie jesteśmy, jakie są zagrożenia, mając doświadczenia ukraińskie gigantyczne, jak pańskim zdaniem powinniśmy przygotowywać nas, obywateli, do tego? Wie pan... Mówię zwłaszcza o tych ludziach, teraz myślę o armii, nie tylko o obronie cywilnej. To jest o tyle złożone zagadnienie, że ono zasadza się w kolejnym rozwiązaniu systemowym.
Wielokrotnie, nie chcę tutaj dotykać kwestii konstytucji, bo ta nazwa już przebrzmiała, ale wracać do tego jak gdyby, ale kolejnym istotnym elementem jest wskazanie obszaru zadań dla wszystkich instytucji państwa i dla państwa obywateli. Taki zakres zadań możemy znaleźć między innymi w strategii bezpieczeństwa, której nie ma, jak wiemy, tak? Pracuje się nad nią, został powołany zespół, ale zdecydowanie tutaj jest sprawa jasna, że prace w tym zakresie nie idą tak sprawnie i tak szybko, jak one powinny iść, biorąc pod uwagę pojawiające się zagrożenia. Więc w momencie, kiedy idąc do konkluzji tego wątku, w momencie, kiedy będziemy mieli strategię bezpieczeństwa narodowego, w której definiujemy między innymi zagrożenia i sposób ich mitygowania, to wtedy będziemy wiedzieli, jak powinny instytucje państwa i państwo polskie funkcjonować systemowo. Więc sposób do tego, jak będziemy mobilizowali społeczeństwo, jak będziemy układali jeden z elementów mobilizacji, jakim jest zmobilizowania społeczeństwa, jakim jest pobór do służby i przygotowanie do służby, powinniśmy znaleźć odpowiedź w tym dokumencie. Więc jeżeli nie mamy rozwiązania systemowego, nie wiemy, do jakiego scenariusza się przygotowujemy, ciężko jest odpowiedzieć na pańskie pytanie, jak powinien wyglądać pobór. Bo odwiesić pobór ten, który znamy sprzed roku 2008, teraz, odkurzyć te wszystkie dokumenty, robić taki sam aparat? Absolutnie nie. Dlatego, że to jest rozwiązanie, które funkcjonowało lata temu. Z jakichś powodów w tamtej sytuacji bezpieczeństwa zostało zawieszone i nie możemy tego odwiesić w takiej formie. Ale zdecydowanie musimy znaleźć sposób na to, aby szkolić efektywniej ludzi do służby wojskowej, wtedy, kiedy będzie ona potrzebna na różnym etapie. Czy to do służby zawodowej, czy to do służby w różnej formie, tak, jako służba obowiązkowa, po to chociażby, żebyśmy gromadzili wspomniane wcześniej rezerwy mobilizacyjne, żebyśmy przygotowywali żołnierzy, przygotowywali zasoby, rezerwy do zmobilizowania w przypadku konfliktu w sprawny i szybki sposób. Musimy pamiętać, że jakiś system przeszkolenia musimy zorganizować, dlatego że armia zawodowa wojny nie jest w stanie prowadzić bardzo długo, to już wiemy, to jest od zawsze wiadomo. Sami ochotnicy, kolejny obszar chociażby z zdroworozsądkowych analiz i z wojny w Ukrainie, sami ochotnicy sprawy nie załatwią, dlatego że to chęć wsparcia tego wysiłku militarnego na różnym etapie jest różna. Na początku jest ona większa, później jak konflikt, tak jak dzieje się tutaj, trwa kilkanaście, kilkadziesiąt miesięcy, ta chęć obywateli, którzy nie mają przeszkolenia wojskowego do tego, żeby stać się ochotnikami i wstąpić do sił zbrojnych, jest coraz mniejsza. Więc nie możemy polegać tylko na armii zawodowej, nie możemy polegać na ochotnikach, więc musimy stworzyć system naboru, system, który będzie przygotowywał nam rezerwy do tego, żeby zasilić siły zbrojne, nie wtedy, kiedy obywatele będą tylko i wyłącznie chcieli, ale wtedy, kiedy instytucje państwa, siły zbrojne powiedzą, potrzeba nam kolejnych żołnierzy do tego, żeby długotrwały konflikt prowadzić. Więc na pewno jakąś formę obowiązkowej służby musimy wypracować. Jak ona miałaby wyglądać? Nie ukrywam, że w tych czasach są bardzo ważne oczekiwania społeczne. Nie możemy tylko i wyłącznie, jako generał, który pamięta lata 80., wtedy było dobrze, bo wtedy braliśmy żołnierzy, 24 godziny siedzieli i było fantastycznie. I tamtymi schematami mierzyć społeczeństwa i przyjmować rozwiązania, jakie wtedy uważaliśmy za dobre, bo było to jeszcze w zupełnie innym układzie. Natomiast tak, jestem zwolennikiem tego, abyśmy przeanalizowali, w jaki sposób i szybko wprowadzić to rozwiązanie, jak wygląda forma obowiązkowego przygotowania się do służby wojskowej w czasie poważnego kryzysu militarnego. Przepraszam, że znowu jakby wrócę do tego, co mówię i wyrażę swoją frustrację, ale gotuje się we mnie, to nie jest do pana, kiedy słyszę, i wiem, że tak jest. No, żeby podjąć taką decyzję, to musimy opracować strategię, potrzebujemy na to czasu i tak dalej. 3 lata po wybuchu wojny. Mówimy o tym, że dobra, w tym roku może tu nie wjadą, ale w przyszłym może wjadą. To my w przyszłym może będziemy mieć strategię gotową, zrobimy ogólnonarodową debatę i 3 lata później podejmiemy decyzję. To jest niepoważne państwo. Tak uważam. Ale teraz nie proszę pana o skomentowanie, bo nie chcę pana stawiać w niezręcznej sytuacji. Ale
inny wątek, zbliżony, przygotowania właśnie tej armii i finansów. Wiem, że to nie jest pańska specjalizacja, ale jako generał pewnie ma pan na ten temat pogląd. Marcin Pionkowski, profesor ekonomista, też u mnie tu w programie, pewnie nie tylko tu, zaproponował, żebyśmy zrobili ogólnonarodową składkę na armię. Znaczy, żeby się nie zadłużać, tak, bo wydawać musimy bardzo dużo i to jest na szczęście niekontrowersyjne i tu na szczęście państwo się zachowuje w porządku i poprzedni rządzący i obecni, to nie jest tak, że ich potępiam za wszystko, tak, uważam, że tu się zachowują odpowiedzialnie. No ale pytanie jest tak, czy nie jesteśmy właśnie w takim momencie, że moglibyśmy zaproponować ludziom, no dobra, pobieramy o 1 czy tam 2% z waszych podatków więcej wyłącznie na armię. Jak gdybym wiedział, że te moje pieniądze będą szły na pewno na armię, będzie to w miarę transparentne, z przyjemnością. Znaczy, miałem poczucie nie tylko, że taki jest mój obowiązek wobec państwa, tylko po prostu to się opłaca. Tak? Znaczy, jak ja oddam teraz, to w przyszłości, jak zburzą mój dom, to stracę znacznie więcej. Tak, zdecydowanie. Myślę, że jako ludzie świadomi obaj mielibyśmy podobne odczucia. To znaczy jest potrzeba zwiększenia wydatków. To traktuję to tak trochę biznesowo jako inwestycje we własne bezpieczeństwo, we własne dobro, inwestycje w odsuwanie tego zagrożenia, bo wróć jeszcze raz do wcześniejszego wątku dyskusji. Będziemy silniejsi, będziemy trudniejszym przeciwnikiem, zmniejszamy prawdopodobieństwo zaatakowania nas, bo się nas po prostu nie opłaca zaatakować, więc odbieralibyśmy to jako inwestycje. Historie konfliktów pokazują, że społeczeństwa wielokrotnie dochodziły do tego, że oprócz tego, co państwo jest w stanie ze swojej kasy wyłożyć na obronność, w tym siły zbrojne, potrzeba jeszcze to doinwestować. I kupujemy różnego rodzaju rzeczy, składamy się. Jeżeli byłby takie zapotrzebowanie społeczne, społeczeństwo by to zrozumiało, że tak trzeba zrobić, dlaczego nie? Tym bardziej, że byłby to, rozumiem, jakiś fundusz dobrowolny z jednej strony, czyli uruchamiamy na dobry początek program. Propozycja jest taka, żeby to był po prostu nałożony dodatkowy podatek wojskowy, wojenny, jakkolwiek tego nie nazwijmy. Myślę, że w tych czasach, gdybyśmy, powiedziałem o regulacjach poboru wojskowego, że musimy uważnie śledzić, czy społeczeństwo to zrozumie i jakie jest zapotrzebowanie. Nie wiem, czy w tych czasach, gdzie mamy rosnącą inflację, gdzie mamy wzrastające ceny podstawowych rzeczy, nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o wzrastających cenach, załóżmy, wyjazdów zagranicznych, tylko o wzrastających cenach produktów, artykułów, które decydują o naszym codziennym życiu, czy gdybyśmy obciążyli społeczeństwo jeszcze 1% podatku, czy zostałoby to zrozumiane? Ciężko mi powiedzieć. Ja akurat znający, być może bym to zrozumiał. Natomiast wymagałoby to bardzo poważnych analiz ekonomicznych. Nie jestem zwolennikiem czegoś takiego. Raczej postawiłbym na początek na udowodnienie obywatelom, że mechanizmy państwa, instytucje państwa są na tyle sprawne, że zrobiliśmy już wszystko, co jest potrzebne, ale potrzeba nam pieniędzy. Wobec tego i żeby społeczeństwo w to uwierzyło. Na tym bym się skoncentrował. Tak, ale proszę mi znaleźć obywatela, który uwierzy w to, że polskie państwo wszystko zrobiło, jest sprawne i tak dalej. Może to wygląda czasami tak śmiesznie i ktoś powie, no to pan generał zamiast odpowiedzieć twardo, dlaczego tyle sprzętu, a dlaczego więcej albo mniej, to mówi o uczciwości, mówi o regulacjach, mówi o tym, żebyśmy jasno podchodzili do oceny zagrożeń i się w tych sprawach komunikowali, ale jeżeli to się nie osadzi w wysokim morale, to, co się w tej chwili kruszy Ukraina, jest jednym z istotnych. Ostatnio czytałem fantastyczny artykuł, będę się mógł z panem podzielić, jeżeli będzie, ale prawdopodobnie pan go już czytał. To tam jest jeden z istotnych czynników. Wiara narodu, wiara społeczeństwa w to, że to rzeczywiście ma sens, że to rzeczywiście kontrybuje do wspólnego bezpieczeństwa, że to rzeczywiście tak wygląda. Tak? Bez tego nie zbudujemy żadnego odstraszania, nie zbudujemy obrony. Dlatego tak trochę sceptycznie podchodzę do historii, zwiększmy podatki, bo trzeba więcej pieniędzy. Nie spotkałem się ani razu przez ostatnie kilkadziesiąt miesięcy z tym, że brakuje nam na coś pieniędzy. To z takich istotnych rozwiązań, tak? Bardziej chodzi o mądre zarządzanie tym posiadanym kapitałem. Mamy wzrost środków budżetowych. Teraz mamy rekordowy po raz kolejny budżet na obronność, w tym na potrzeby sił zbrojnych. Oczywiście, za każdym, tutaj rozmawiam z byłym dowódcą operacyjnym, jak miałem pytania, czy panie generale, jak kupimy 2 okręty, to będzie wystarczająco? Zawsze mówiłem nie, dlatego że dowódcy operacyjnego nie trzeba pytać ile. Pan zawsze powie, że za mało. Tak, to jest... Bo skala wyzwań, skala zagrożeń, wnioski z ćwiczeń
i oceny zagrożeń są takie, że za każdym razem będzie tego za mało, biorąc pod uwagę potencjał naszego państwa. Ktoś musi określić, czy jest za mało, czy za dużo, ile potrzebujemy i ktoś musi podjąć decyzję, że kupujemy 500 HIMARS-ów. Oczywiście zadam panu to pytanie, dlaczego 500? Może pan, bo ja zadaję to pytanie różnym osobom i to rozmawiałem prawie z wszystkimi wysoko i nikt poza tym, że bo prezes powiedział, to nie znalazłem takiej odpowiedzi, ale może jestem w błędzie i pan wie, jak ten proces dojścia do tej decyzji przebiegał, bo to jest pytanie poważne, przecież kurde, ogromne zamówienie na ogromne pieniądze i generalnie się cieszę, że zamówiliśmy tego dużo, nie? Tylko chciałbym, żebyśmy zamawiali, żeby to było robione nie tylko dlatego, że właśnie jak zapytał generała, to on powie, jasne, zamówcie 600, nie? Będzie jeszcze lepiej, nie? Bo taki jest pański job, ale musimy racjonalnie podejmować decyzje. Zanim do tego dojdziemy, to jak dojść do tego procesu określenia, jakiej armii dzisiaj potrzebujemy, tak? Jakiej armii dzisiaj w 2025 roku, kiedy możemy być zaatakowani za parę chwil, potrzebujemy pańskim zdaniem? No, odpowiedź wydaje się prosta, ale absolutnie niesatysfakcjonująca. Takiej, które sprosta tym wyzwaniom. Ale żebyśmy wiedzieli, to musimy przede wszystkim jasno usiąść i ocenić sobie jako państwo polskie, na czym te zagrożenia polegają. Jeżeli nie będziemy mieli, ja to nazywałem wtedy, kiedy byłem dowódcą operacyjną, skonsolidowaną oceną zagrożeń. Skonsolidowana dlatego, że przygotowana przez różne instytucje państwa, uzgodniona wewnętrznie między nimi w sposób sprawny, odpowiadająca na zagrożenia i wielodomenowa. To znaczy, żeby uwzględniała zagrożenia płynące z kosmosu, z domeny cybernetycznej, zagrożenia w aspekcie ekonomicznym, politycznym, skonsolidowana ocena zagrożeń i wtedy do tego tworzymy instytucje państwa, którymi są między innymi siły zbrojne, odpowiadające na te zagrożenia. I następnie przyjąć plan do działania, który będzie się zawierał między innymi w strategii bezpieczeństwa narodowego, która powinna być jawna, po to, żebyśmy mogli sprawnie uprawiać komunikację z obywatelami, komunikację z przeciwnikiem i przygotowywać pewne założenia znane każdemu obywatelowi i strategia w części niejawnej, która będzie znana tylko i wyłącznie osobom, które podejmują decyzje co do kluczowych kierunków. Tak? Czy na przykład budowa infrastruktury krytycznej takiego czy takiego kalibru, czy elektrownia atomowa jest potrzebna i w jakim zakresie, czy węzły komunikacyjne są potrzebne w jakim zakresie, jak wygląda sieć dróg. To powinno być też otoczone pewną klauzulą niejawności, żeby przeciwnik dokładnie nie wiedział, do czego się przygotowujemy, ale znana międzyresortowo po to, żeby się do tego mądrze przygotowywać. I wtedy, jak będziemy znali te plany, to wtedy będziemy wiedzieli, jaka jest rola w tym sił zbrojnych jako jednego z narzędzi instytucji państwa. Pamiętajmy, że to brzmi jak truizm, ale siły zbrojne są narzędziem do uprawiania polityki, tylko że w innym stanie funkcjonowania państwa. Tak? Są one potrzebne w czasie pokoju, co pokazuje chociażby nasze zaangażowanie w konflikty w misje poza granicami, budowanie wiarygodności czasu pokoju, ale są też potrzebne szczególnie w czasie, kiedy mamy stwierdzoną wojnę. Tu też można byłoby długo dyskutować, nie chcę tutaj popadać w jakieś mentorstwo albo dywagacje, ale tak samo nie wiemy, tak jak pan mówi, że wielu nie wie, co należy zrobić, nie wiemy, co to oznacza dla nas wojna. Jak dla nas wygląda wojna? To znaczy, jeżeli jedna rakieta do nas przyleci, spadnie i zginie 10 Polaków, to już jest wojna? Też musimy sobie to jasno określić w ramach tej oceny zagrożeń. I jeżeli to będziemy znali, to wtedy możemy mówić o tym, jakiej potrzebujemy armii. No dobrze. Ale... Bo nie wiemy, czy, tak jak powiedział generał Andrzejczak, spalimy was do 300 kilometrów, jeżeli nas dotkniecie, czy jak w 1939 będziemy czekali, nie oddając ani guzika na naszej granicy i nie zrobimy żadnego ruchu wyprzedzającego. To jeżeli tych założeń nie będziemy znali, to ciężko nam jest odpowiedzieć na to dokładnie, jaka armia ma wyglądać, jak się przygotowywać, jak wyglądają poszczególne systemy i jakich systemów walki będziemy potrzebowali, jakich zdolności. A jakby brzmiała pańska odpowiedź na to pytanie? Bo rozumiem, że tego dokumentu jeszcze nie ma w nowej wersji, ale jak ta odpowiedź powinna, pańskim zdaniem, wyglądać? Przede wszystkim my powinniśmy, panie redaktorze, szanowni państwo, postawić na zdolności odstraszania.
słusznym kierunkiem jest kupowanie i inwestowanie w narzędzia dalekiego rozpoznania, wielodomenowego rozpoznania, aktywne. To znaczy powinniśmy budować sobie kompetencje, które mamy, zdolności, które rozwijamy do rozpoznania w domenach najbardziej potrzebnych, cybernetycznych, przygotować się nie samodzielnie, bo niestety nie mamy takiego budżetu i takich możliwości rozpoznania również kosmicznego i do rozpoznania powietrznego, morskiego, po to, żeby wiedzieć, móc zbudować sobie świadomość. Więc te zdolności na pewno musimy rozwijać, ten obszar musimy rozwijać. Powinniśmy zdecydowanie, czyli do analiz rozpoznawczych, do rozpoznania tak zwanego z wojskowego, z angielskiego intelu, te zdolności powinniśmy w armii rozwijać, wsparte to oczywiście zdolnościami analitycznymi. To znaczy zbieramy informacji jest cała masa wszędzie, krąży, tylko wystarczy wiedzieć, jak ja to mówię, gdzie sięgnąć ręką i tę informację ściągnąć, żeby ją przeanalizować, ale potrzeba nam do tego zasobów analitycznych. Już wiemy w tej chwili, że nie przeanalizujemy wszystkiego umysłami ludzkimi, więc odpowiednie zaprzężenie do tego narzędzi wspomagania analizy, nazwijmy to ogólnie sztucznej inteligencji i nie tylko, będą nam do tego potrzebne. Więc ten obszar zdolności jest bardzo pilny do inwestycji i utrzymania inwestowania. Kolejnym istotnym elementem, który będzie odstraszał i wiemy, że będzie odstraszał, to są zdolności do dalekiego rażenia. Nie tylko dlatego, że Ukraińcy zabiegają o atakamsy i teraz prawdopodobnie im tam wyrażono zgodę i Trump podejmie decyzję o tym, że będą mogli robić wszystko, ale dlatego, że rzeczywiście zdolność oddziaływania głębokiego jest nam potrzebna. To nam między innymi wychodziło w wielu symulacjach i ćwiczeniach. Niech mi pan wybaczy, nie będę mówił o szczegółach, ale to jest ta zdolność oddziaływania na dalekie odległości. Czy to z powietrza, czy to z morza, czy to z lądu, czy też oddziaływanie w domenie cybernetycznej jest nam potrzebne. I również komunikowanie tego, że taką zdolność mamy. Czy to, co Zdecydowanie. mówił, rozumiem, że zgadza się pan z tym, co mówił generał Andrzejczak, że jeżeli na 300 kilometrów ktoś tu się zbliży, to trzeba wypalać. Mówiąc w uproszczeniu, ale sens tego komunikatu jest dosyć jasny. Tak, zdecydowanie się zgadzam, tym bardziej, że to wiem o tym, bo współpracowaliśmy z generałem Andrzejczakiem. Dlaczego akurat 300 kilometrów? Proszę wybaczyć, że nie będę mówił na antenie, ale to nie wzięło się znikąd. To było poparte symulacjami, ćwiczeniami, analizami, oceną zagrożeń, stąd też i ten dystans, stąd też i możliwości techniczne, stąd też i w wielu aspektach potrzeby. Więc te zdolności, o których wspomniałem, zdecydowanie powinniśmy rozwijać. Musimy też pamiętać na końcu, że dalekie uderzenia wszystkiego nie załatwią. Obszary przygotowania wojsk walczących, które będą broniły terytorium, bo nikt nigdy nie zakładał, tak jak niektórzy twierdzili, że tam chcemy coś oddawać, tak, ale jakikolwiek teren, ale musimy też pamiętać, że sposób podejścia nas, Polaków, do prowadzenia operacji, do prowadzenia wojny będzie implikował sposób przygotowania sił zbrojnych. Prezydent Biden, będąc w Polsce, powiedział, że NATO nie odda ani, on powiedział o calu, my mówimy o centymetrze, ani centymetra polskiej ziemi, ani ziemi kraju natowskiego. Przy czym musimy pamiętać, że na przykład od niedawna w NATO mamy Finlandię, która akceptuje oddawanie swojego terytorium po to, żeby na swoim dobrze przygotowanym terytorium wciągnąć przeciwnika i go pokonywać. Oni mają dużo niezamieszkałych terytoriów, więc Dużo niezamieszkałych. tak powiem, grozi im zniszczenie lasów, co oczywiście szkoda tych drzew, ale Tak lepiej jest. lasy zniszczyć niż Białystok. Zdecydowanie, natomiast też trzeba pamiętać, że oni mają świadomość, że przygotowują się do starcia z przeciwnikiem, który jest dużo potężniejszy od nich jako kraju. I mamy dokładnie takie same wnioski i nie ma co sobie tutaj opowiadać, że jak bardzo nie bylibyśmy odważni, dobrze zorganizowani, to w starciu z Rosją 1-1 wygramy. Dlatego, że różnica potencjałów, ludność, ekonomia, zasoby posiadane spowoduje to, że będzie ten konflikt wyglądał dość jednostronnie. Na to też mamy określone doświadczenia. Ale jeżeli powiemy, że bronimy się od samej granicy, to musimy do tego odpowiednio zbudować formacje walczące. Więc ilość wojsk lądowych, systemy posiadane przez wojska lądowe, systemy walki, sposób prowadzenia walki, to musimy zdecydowanie rozwijać. To samo w domenie powietrznej, to samo w domenie morskiej, dlatego że Bałtyk stał się od pewnego czasu, niektórzy mówią, natowskim morzem wewnętrznym
Też natowskim morzem wewnętrznym, po którym śmigają wrogowie i zadają nam różne ciosy. i to niejednokrotnie z nisko opuszczonymi kotwicami, więc to też pokazuje, że te narzędzia, ten sposób podprogowego podejścia ze strony przeciwnika, stąd jeszcze raz odwołam się do tej oceny zagrożeń. Jeżeli sobie z tym się nie zmierzymy, to ciężko nam będzie mówić, o jakich mówimy zdolnościach, tak? Więc te obszary zdolności niewątpliwie musimy rozwijać i je utrzymywać, pamiętając o tym, że jesteśmy państwem, w którym główne skrzypce grają siły lądowe. Więc tutaj ten punkt ciężkości zawsze dla nas pozostanie, więc wszystkie elementy związane ze wsparciem, prowadzeniem walki przez formacje lądowe będą punktem ciężkości. Ale wiemy też, że marynarka jest potrzebna. Tak, wtedy, kiedy będziemy znali dla niej zadania. No tak. No dobrze, a gdzie jesteśmy? Zatrzymajmy się tutaj, w tych obszarach, o których pan w tej chwili mówił. Gdzie jesteśmy? Bo rozumiem, że nie jest tak, że wszędzie jest słabo, nie? Nie, absolutnie. To wie pan, jednak po pierwsze determinacja żołnierzy jest potężna i chęć tam absolutnie, nie chciałbym, żeby ktoś odniósł wrażenie, że pan generał mówi o konstytucji, o strategii, o potrzebie posiadania planów, o mobilizacji społeczeństwa. To siły zbrojne czekają, aż to się wydarzy, już tych pieniędzy będzie tak dużo, że się wszystko kupi, to wtedy my się zaczniemy przygotowywać. Absolutnie. Przygotowanie jak najbardziej jest w toku. Mitygowanie zagrożeń jak najbardziej, na tyle, ile siły zbrojne mogą to realizować. Myślę, że cierpimy podobnie jak ta część świata, co wykorzystała skwapliwie Rosja, że ten nasz czas uspokojenia takiego, że już będzie koniec historii, ta wojna się nie pojawi, te zagrożenia już się raczej nie pojawią, będzie tylko i wyłącznie lepiej. Teraz niestety to procentuje. Te lata zaniedbań, lata wiary w to, że będzie tylko i wyłącznie lepiej, niestety procentują i ten proces, jak on sprawny by nie był, jak bardzo szybko byśmy się nie przygotowywali, to i tak jest za wolny, dlatego że czasu nie da się cofnąć. Natomiast potrzebny jest nam ten czas zdecydowanie, żeby się lepiej przygotować. Ale zapytałem pana, gdzie jesteśmy dzisiaj? No właśnie. Co już udało, gdzie się udało coś posunąć, gdzie, dobra, zamówiliśmy tutaj sprzęt, no wiadomo, że nie przyjdzie z dnia na dzień, trochę przyszło, czekamy, ale to i to jest jeszcze przed nami. Więc wie pan, ja nie mam wiedzy ani kompetencji do tego, żeby powiedzieć, że na przykład jeżeli chodzi o wspomniane przeze mnie budowanie świadomości, rozpoznanie, Intel, to na potrzebne 100% mamy 20%, a 80% jeszcze musimy dobudować. Natomiast ja osobiście... Czy pan powiedział, że pan nie ma takiej wiedzy, że pan tak ocenia, że 20% mamy, 80%? Nie oceniam. Właśnie nie mam wiedzy, żeby stwierdzić... To wytnie ładnie i powie, a pan mówi, że jest tak. Nie. Nie mam wiedzy, żeby stwierdzić, że jest to na tyle osiągnięte, a tyle jeszcze nam brakuje, dlatego, że to jest proces bardzo dynamiczny i widać, że cały czas coś się dzieje. Ja jednokrotnie sam jestem zaskakiwany tym, że podpisaliśmy taką umowę. Wiedziałem, że jest zdefiniowana potrzeba czegoś takiego, ale to się nie dzieje. W wielu aspektach jest chociażby tak jak obrona powietrzna. Tak? Wiemy doskonale, że jest potrzeba zdecydowanie więcej, bo powierzchnia kraju jest duża. Pokryć się całości nie da. Przykład Izraela. Nie da się zapewnić superszczelnej obrony powietrznej i przeciwlotniczej, ale jednak w tym aspekcie się coś dzieje. Można by długo listować obszary, zdolności, gdzie potrzeba więcej, ale jest za mało. Myślę, że nie ma takiego obszaru, w którym możemy powiedzieć, że jest w 100% wszystko zabezpieczone i no bo 100% nigdy nie będzie, tak? Natomiast mówiąc o kompetencji oceny, myślę, że tutaj najwłaściwszym byłby szef sztabu generalnego, który ma całe spektrum, wie, jaka jest wiedza poziomu Ale szef sztabu, ministerialnego. z racji tego, że z szefem sztabu nie może mówić, pan już jest poza tym, więc pan jest łatwiej mówić. Ja myślę, że to jest ważne, żeby o tym mówić, po to, żebyśmy właśnie wywierali nacisk, żeby ci, którzy decydują, czuli oddech na karku, że ich naciskamy, no żeby ich mobilizować. Nie? Widzi pan, problem jest taki, że to nie działa tak, że ktoś służy, to nie może mówić, jak przestaje służyć, to może mówić, dlatego, że jeżeli nie można o czymś więcej. Nie można o czymś mówić, to wynika to na przykład z tego, że mamy ustawę o ochronie informacji jawnej i są pewne aspekty nie proceduralnie chronione, tylko jest to najzwyczajniej w świecie niemożliwe do omówienia, dlatego, żebyśmy nie ułatwiali przeciwnikowi sytuacji. Natomiast powtórzę raz jeszcze, na pewno nie ma takiego obszaru, w którym można powiedzieć, że jesteśmy w 100% gotowi. Tak? A jest tych obszarów cała masa.
Z tego, o czym mówiłem, o tych zdolnościach, to zdecydowana jest poprawa, jeżeli chodzi o kwestię platform dla wojsk lądowych, to widzimy, tak? Kwestia tylko taka, żebyśmy też stworzyli warunki, też musimy mieć akceptację społeczną na to, żeby jednak tym żołnierzom i siłom zbrojnym dać się te nowe platformy przyjąć do szyku, wyszkolić i zgrać. No sytuacja taka, jaką mamy w tej chwili, że siły zbrojne realizują gro zadań celem pomocy Straży Granicznej, no na pewno nie ułatwia siłom zbrojnym przygotowania się do konfliktu. Nie mówię Bo o są tym, odciągnięci do innych zadań po prostu. siłą rzeczy żołnierz, który stoi na granicy, wykonując zadania patrolowe i wartownicze, nie może się przygotowywać w składzie swojej drużyny do realizacji czynności zespołowych. Nie może pluton uczyć się, jak prowadzić obronę, albo jeszcze bardziej wymagającą formę prowadzenia walki, jaką jest natarcie, wtedy, kiedy ten pluton stoi na granicy i wykonuje zadania patrolowe i zadania ochrony. A programy są tak skonstruowane nie bez kozery. To są jeszcze pewne obostrzenia czasu pokoju, że batalion potrzebuje około 3 lat. Ten czas się teraz diametralnie skrócił. Już wiemy, że nie będziemy mieli takiego czasu, ale jednak ten czas na przygotowanie się do prowadzenia działań, do prowadzenia obrony, do prowadzenia natarcia, do przemieszczania się jest potrzebny, żeby dać się zgrać. Tego się nie zrobi w przeciągu jednych zajęć trwających miesiąc. A jeśli chodzi o sprzęt, o tym, co wiemy, bo te informacje są w domenie publicznej, pewnie nie wszystkie, no ale ogłasza się co jakiś czas, tak, że tu zamówiliśmy, to już przyjechało, tu nie przyjechało, tu planujemy. Jakby pan mógł ocenić ten stan, biorąc pod uwagę to, co wiemy, co jest w domenie publicznej, tak? Znaczy, gdzie wszystko toczy się, no pewnie, że lepiej było, żeby ten sprzęt już był tutaj na miejscu, no ale wykonaliśmy to, co trzeba, a gdzie jeszcze pańskim zdaniem są rzeczy, które powinniśmy zrobić, sprzęt, który powinniśmy zamówić albo wyprodukować tutaj? Znaczy nie chcę się odnosić do ilości, dlatego że to jeszcze raz osadza się w planach. Ilość będzie wynikała z tego, jeżeli przewidujemy samodzielnie prowadzenie operacji i oceniamy, że co się nie wydarzy, że NATO nie przyjdzie. Oceniam, że się nie wydarzy i zakładam, wierzę w to, że się nie wydarzy, żeby NATO nas tutaj jako instytucjonalnie zostawiło w przypadku konfliktu, ale jeżeli zakładalibyśmy, że bronimy się samodzielnie, to ta ilość sprzętu wymaga zdecydowanie większej ilości. Natomiast jeżeli stawiamy na obronę kolektywną, z założenia jesteśmy w NATO, to liczymy też, że pewne braki w naszej ilości sprzętu zostaną nadrobione przez naszych sojuszników, którzy powinni się tutaj zjawić zgodnie, nie minął jeszcze rok, jak podpisaliśmy plany obronne w Wilnie, więc zakładamy, że kontrybucja sił zbrojnych natowskich będzie. Więc siłą rzeczy to też przekłada się na liczby, też przekłada się na ilości. Natomiast powtórzę raz jeszcze, sytuacja się poprawia, ale biorąc pod uwagę potrzeby, można byłoby mówić o tym, że są one zdecydowanie większe. Mhm. Ale to znaczy, że co, powinniśmy zamówić jeszcze więcej sprzętu niż w tej chwili zamówiliśmy? Nie uważam, że powinniśmy zamówić jeszcze więcej sprzętu. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby ten sprzęt jak najszybciej, który zamówiliśmy, znalazł się w szyku, przygotować te formacje, które mają ten sprzęt obsługiwać w każdej jednej domenie, czy to powietrznej, czy morskiej, czy lądowej, czy też w cyber, czy logistyce, żeby jak najszybciej ten sprzęt stał się efektywny, żeby ludzie się z nim oswoili, żeby żołnierze zaczęli ten sprzęt używać, żeby przeszedł on swoją porcję ćwiczeń, zgrywania, niejednokrotnie w formie wsparcia Straży Granicznej, też jeżeli jest taka potrzeba. Oczywiście nie możemy mówić o ćwiczeniu brygadowym albo dywizyjnym w wsparciu Straży Granicznej, tak? Ale logistyka, jeżeli chodzi o zasilanie, może pewne elementy sobie przećwiczyć na nowym sprzęcie. Natomiast powinniśmy dać czas i doprowadzić jak najszybciej do tego, żeby te formacje osiągnęły pełną gotowość na tym nowym sprzęcie z domeną lotniczą łącznie. To co trzeba zrobić, żeby to się stało? Dać możliwość przygotowania się. Aha. Ale to znaczy konkretnie co? Jakie decyzje muszą zapaść, żeby mieli tę możliwość działania? Przede wszystkim powinniśmy postawić na to, żeby w miarę możliwości zluzować siły zbrojne z wszystkich zadań, które powinny być realizowane przez formacje, które ustawowo czy też zgodnie z naszymi regulacjami za to odpowiadają. Wtedy zdecydowanie poprawimy możliwość zgrania i przygotowania.
Czyli zabrać ich z granicy przede wszystkim. Nie wiem, czy wszystkich, ale zdecydowanie ten kierunek powinniśmy przyjąć. Ale uważa pan, że nie ma tam takiego zagrożenia, żeby tam stały, że mamy inne siły, że jest ich kim zastąpić? Uważam, że podobnie jak mówił pan tutaj, że już mamy 3 lata wojny w Ukrainie, to uważam, że minęło tyle czasu, że formacje odpowiedzialne powinny wyrobić swoje zdolności w taki sposób, żeby móc to realizować zgodnie z naszymi regulacjami, swoimi siłami, pozwalając siłom zbrojnym przygotować się do tego, do czego zostały przeznaczone. Chciałem pana zapytać o tym, jak wyglądał u nas ten proces podejmowania decyzji i analizy, jakiego sprzętu potrzebujemy. No bo z jednej strony mamy takie opowieści o tym, jak to opowieści, tak to działa, tak? W Stanach Zjednoczonych jest taka instytucja Office of Net Assessment, która jest niezależna, znaczy powołana przez rząd, ale niezależna od sił politycznych, tak? Która analizuje, wypracowuje i mówi i mówi, okej, potrzebujemy tego, świat będzie się zmieniał w takim kierunku, w związku z tym my musimy jako państwo wyposażyć armię w to i w to. Rozumiem, że tak mniej więcej w uproszczeniu tak to działa, a z drugiej strony mamy ministra wychodzącego i mówi, zamawiamy X sprzętu takiego i tak naprawdę nie wiemy, na jakiej podstawie ta decyzja została podjęta, a poza tym, że kierunkowo dobrze, że została podjęta. Na ile, może to jest uproszczony obraz, może jednak te moje 500, znaczy moje, tylko te 500 HIMARS-ów, które zamówiliśmy, z czegoś wynika. Wie pan, historycznie powiem panu, że te 500 HIMARS-ów oczywiście wynika z decyzji podjętych politycznie, ale nie ma się co dziwić, dlatego że w ramach standardów demokratycznych mówimy o cywilnej kontroli nad armią. Jasne. I dobrze, że ona tak istnieje. Ale jak to ma wyglądać, tak. to zupełnie inaczej. Może jeszcze raz podkreślę, ja się bardzo cieszę, że ta decyzja została podjęta i chwalę tego polityka, który ją podjął, tylko zastanawiam się, czy na pewno 500, a nie 287, nie? Więc że nie istnieje tyle tych sprzętów. To jest tak, to jest pytanie, tak, też się zmierzy, że zamówiliśmy tyle HIMARS-ów, że armia Stanów Zjednoczonych tyle nie ma. I czy to jest racjonalne? I pytali o to koledzy, tak? Oczywiście, Pan też, rozumiem, tego nie wie. Jak przebiegał cały mechanizm precyzyjnie, wiem, gdzie zostały te decyzje podejmowane. Tak, jak to powinno się odbywać. Pracował nad tym sztab generalny i odpowiednie zarządy sztabu generalnego. One, te zarządy rozmawiały bezpośrednio z ministrem obrony narodowej i tutaj zapadały decyzje. Co do ilości. I nie tylko tutaj, ale też był to na pewno proces wieloinstytucjonalny podejmowania, tworzenia warunków do podjęcia decyzji. Nie chcę tutaj absolutnie nikogo usprawiedliwiać, ja już na pewno nie siebie. Natomiast musimy pamiętać, że te decyzje co do ilości takiego nagłego sposobu, tak, czy 500, a może 496, albo 504, były podejmowane pod wpływem też potrzeby przygotowania pakietu wzmocnienia, co było, co do kierunku pan powiedział, że było zasadne, ale też były pod wpływem tego, co działo się wtedy przy konflikcie, który nas bardzo żywo interesował. Tak? Czyli jeżeli Ukraińcy walczyli o systemy dalekiego rażenia, to znaczy, że dla wielu decydentów te systemy dalekiego rażenia są tak istotne, jak dla prezydenta Ukrainy, więc na pewno musimy w tym zakresie. Nie wiem, dlaczego akurat zostało 500. Wiem, że z mojej rekomendacji wtedy jako dowódcy operacyjnego ta liczba nie wynikała. Natomiast ja jako dowódca operacyjny, to muszę powiedzieć, to co już zasygnalizowałem, jestem obarczony tym, że mnie akurat te sprawy i to, co pan słusznie zauważył, te sprawy budżetowe aż tak bardzo nie zajmowały. Bardziej doprecyzowanie tego, co byśmy potrzebowali do prowadzenia operacji, jakie zdolności, jak prowadzić operację obronną, jeżeli już, a nie na zasadzie, czy nas do tego stać, żeby kupić tyle setek, tyle dziesiątek, czy tyle tysięcy amunicji. Ja nie pytam pana o to, czy nas stać, no bo to nie jest pańska kompetencja, ale ile potrzebujemy. Nie? Poza tym, że więcej, ale gdzie jest taka racjonalna, gdzie jest jakaś racjonalność w tym? Znaczy, chodzi mi o to, nie chodzi mi o to, żeby teraz się pastwić nad tym, właśnie nad decyzją, która mnie się cieszę, żeśmy podjęli, bo była też ważnym komunikatem. Nie? Tak jak pan zauważył, co do kierunku jak najbardziej potrzebne. Chodzi mi o to, na ile ona ma
związek z rzeczywistością i ile tak naprawdę my tego potrzebujemy. Jak to wyliczyć? Rozumiem, że tym się pan między innymi zajmował, więc ma pan pojęcie, czy potrzebujemy ich 287, czy 134, czy 500. Jeżeli mielibyśmy się tak dla uproszczenia i żeby tutaj nie meandrować, chociaż wątek jest bardzo złożony. Gdybyśmy stanęli do wojny z Rosją 1:1, czyli Polska przeciwko Rosji samodzielnie, to i te 500 byłoby za mało, biorąc pod uwagę determinację, z jaką na pewno byśmy się naszą spotkali do obrony i potencjał przeciwnika, który przez ostatnie 3 lata nie robi nic innego, jak nabywa doświadczenia z prowadzenia wojny. Więc zdolność Rosji do prowadzenia rozpoznania, zdolność wielodomenowego, zdolność Rosji do oddziaływania wielodomenowego z uderzeniami rakietowymi, uderzeniami artyleryjskimi jest coraz większa. Więc to prawdopodobieństwo i ilości sprzętu, które my mielibyśmy przy takim konflikcie zniszczone, szłoby, tak jak i w przypadku Ukrainy, w setki, a nawet w tysiące w niektórych asortymentach. Więc gdybyśmy tu podkreślam, bo to jest ważne, gdybyśmy chcieli się mierzyć z całkowicie najgorszym dla nas wariantem, Polska prowadząca wojnę z Ukrainą, tak jak to było w 1920 roku, to i te 500 byłoby za mało. A powinniśmy przyjąć takie założenie? Że do takiej wojny się przygotowujemy? No bo jakieś założenie musimy przyjąć, jakieś decyzje musimy podjąć, prawda? I oczywiście pan odpowiadając, czy żołnierz, generał odpowiadający za obronność powie, no kupujcie tyle, ile można, no bo im więcej kupujemy, tym będziemy bardziej bezpieczni. No ale musi być jakaś racjonalność w tym. Widzi pan, wrócę jeszcze raz do tego, jeżeli nie będziemy wiedzieli, jaki mamy plan, to ciężko nam jest odpowiedzieć na takie pytania. Ja nie mogę powiedzieć, czy powinniśmy się liczyć, wiem, ale pańskim zdaniem, to byłoby zawsze obarczone moim błędem rozumienia tylko i wyłącznie jako generała Piotrowskiego. No dobrze, ale wyobraźmy sobie, że jest pan generałem Piotrowskim, dzisiaj szefem sztabu, doradcą premiera, osobą, która ma wpływ na decyzję, tak? I przychodzi do pana ta najważniejsza osoba, czyli szef rządu i mówi, dobrze, to do czego powinniśmy się przygotować, tak? Jak pan to widzi? To jak brzmiała pańska odpowiedź? To gdybym został zapytany i wiedział, że moja rekomendacja zostanie wysłuchana, to powiedziałbym, że musimy się przygotować do zagrożenia o dużej skali, wiedząc, że należy się liczyć z tym, że wsparcie może do nas dotrzeć, ale nie tak szybko, jak w tej chwili moglibyśmy to oceniać i musimy przygotować się do walki kilkusettysięczną armią, która będzie przygotowana do tego, żeby po pierwsze w momencie narastającego konfliktu być zdolnym do przeniesienia konfliktu na teren przeciwnika. Po drugie, żebyśmy byli gotowi do tego, aby na niego oddziaływać jak najgłębiej. Przyjmijmy do tych przysłowiowych 300 kilometrów, a im dalej, tym lepiej. I żebyśmy zrobili wszystko, aby sojusznicy nas nie opuścili. Do takiej sytuacji powinniśmy się przygotowywać. Gdybym miał składać rekomendacje dla kogoś, kto tą rekomendację przyjmie i jak najszybciej stworzyli do tego odpowiednie mechanizmy prawne, informując społeczeństwo i przygotowując się. Wiązałoby to się na pewno ze zwiększeniem budżetu. Kiedyś w dyskusji... Jeszcze bardziej niż dzisiaj? Obawiam się, że tak. Dlatego, że gdybyśmy mieli się przygotować naprawdę do bardzo poważnego konfliktu, jestem pełen szacunku tych ponad 4%, tak? To jednak jest dobry kierunek, bo ostatnio sekretarz generalny NATO, pan Rutte, stwierdził, że może podyskutujmy o 3-7%, nie tylko 2%, tak, żebyśmy jednak kontynuowali. To znaczy, że to z czegoś się bierze. Plus dodatkowo, jeżeli przyjmiemy, że jesteśmy krajem flankowym, krajem, z którym Rosja historycznie ma złe wspomnienia i historycznie ma nas jako głównego przeciwnika tutaj w regionie, to uważam też, że powinniśmy pomyśleć nad tym, żeby te nakłady być może były jeszcze większe. Jeszcze większe, czyli jak? Nie, ciężko mi jest to ocenić, bez przywiązania się do konkretnego, do czynników konkretnych, o których wcześniej mówiłem. Dobra, to teraz wyobraźmy sobie, że premier mówi
co moim zdaniem to nie jest bardzo zaskakujące, tak, co pan powiedział. To nie jest już dziś, pewnie 2 lata temu byłoby, czy 3 lata temu to było super szokujące, tak? Dzisiaj już jakby to brzmi po prostu realistycznie i myślę, że akurat premier i obecny przeszły nie byliby nie byliby tym zaskoczeni. Ale teraz zakładając, że no dobra, będziemy to robić w miarę sprawnie. W miarę, no też nie wierząc w cuda, że nagle Polska stanie się cudownym, super sprawnym krajem i wszyscy się pogodzą i będą tam w jednym kierunku zasuwać. Mając te zasoby, jakie mamy, nie takie małe już, tak, będąc wcale nie takim biednym krajem, ile czasu potrzebujemy, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, o której pan mówi? Do naszej zdolności obronnych i odstraszania do takiego poziomu. Wie pan, to niestety jest funkcją wielu czynników. Nie chcę spłycać za 2 lata. Dlatego, że nie wiemy, jak sprawnie będą wywiązywali się z zamówień nasi dostawcy. Ci, którzy nam ten sprzęt zamówiony, powinni w określonym reżimie czasowym w domenie lądowej, powietrznej, morskiej, dlatego, że nie produkujemy wszystkiego sami, więc moglibyśmy mówić o tym czynniku czasu, że za 2 lata będziemy gotowi, wtedy, kiedy wiedzielibyśmy, że to jest nasz przemysł i wszystko załatwiamy w polskim środowisku. Natomiast tu jesteśmy bardzo mocno uzależnieni od dostaw, bardzo mocno uzależnieni od tego, jak się wywiąże nasz kontrahent, tak? A ilość czynników, które na to wpływają, typu wybory, typu pomysły wprowadzenia stanu wojennego, to wszystko niestety rzutuje na czasy dostawy, na sposób realizacji tychże i tym samym budowania zdolności i dostarczania sprzętu. Więc tu ciężko jest spod dużego palca wróżyć, ile to czasu może zająć, tak? Mamy określony harmonogram. Jeżeli uda nam się te harmonogramy zrealizować, co by kto nie mówił, bo w pewnych aspektach mówimy o roku 2028, no ale to pan generał mówi, że za rok może być różnie, załóżmy, czy za 2 lata może być różnie, są tacy, co powiedzą, że za 3 lata będzie wojna, cokolwiek by to nie miało znaczyć. A pan tutaj mówi, że jak 2028 to będzie dobrze. No ale biorąc pod uwagę, nie możemy żyć w próżni. Jeżeli widzimy, co się dzieje na rynku elektroniki, nazwijmy to ogólnie, widzimy, jak odbywają się pewne budowanie relacji międzynarodowych i to, że jednego roku podpisana umowa, w następnym roku po zmianie rządów może wyglądać trochę inaczej. Więc to będzie determinowało przede wszystkim na osiągnięcie przez nas gotowości, bo jesteśmy uzależnieni od tego, co dzieje się na rynkach zewnętrznych i w środowisku zewnętrznym. A na ile widzi pan zdolności nasze do wzmocnienia i przebudowania polskiego przemysłu zbrojeniowego, który jest no też takim chyba najbardziej skomplikowanym, więc oględnie miejscem polskiej gospodarki. Już takie legendy, jakie słychać na temat polskiego przemysłu zbrojeniowego, tego państwowego. Jak widać, nie tylko polskiej, dlatego że Europa już się w tej chwili sama przyznała, czyli Unia Europejska, że trzeba program amunicyjny uruchomić, ale tak jakoś jesteśmy poza kalendarzem i ciężko jest nam to zbudować i kolektywnie, ale nie wynika to z tego, że Unia Europejska jako instytucja ma problemy, tylko dlatego, że poszczególne państwa mają. To nie jest tak prosto. Jeżeli pewne obszary się zaniedba, jeżeli pewne obszary powierzy się outsourcingowi, to wówczas ciężko jest te zdolności odbudować. Ciężko jest odbudować zdolności inżynierskie, techniczne. Ciężko jest wrócić do pewnych technologii, jeżeli przestało się te technologie uprawiać, straciło się możliwość. Natomiast potencjał osobowy państwa polskiego jest potężny, tak? Jeżeli popatrzymy chociażby... Przemysłowy, biznesowy. Uważa pan, że prywatny biznes powinien być w to dużo bardziej włączony? Zdecydowanie tak, dlatego że przykłady, proszę wybaczyć, mam tutaj konkretne przykłady, ale nie będę używał, bo to mogło być nieeleganckie wobec tych, których nie wymienię, ale mamy konkretne przykłady, że firmy prywatne są w stanie doskonale odpowiadać na zapotrzebowanie w tym zakresie polskich sił zbrojnych, ale i rynku międzynarodowego i kontrahentów zagranicznych rynku międzynarodowego. Więc mamy, nie we wszystkich aspektach, bo jeżeli mówimy na przykład o technologiach rakietowych, no to nie jesteśmy w stanie, jeżeli nie mamy inżynierów, bo ci, których mieliśmy, odeszli i teraz chcielibyśmy szybko zbudować, to zbudowanie kadry inżynierskiej, zdobycie know-how, przygotowanie, nabycie doświadczenia, to jest proces wieloletni. Nie da się tego tylko dlatego, że mamy pieniądze, kliknąć palcami, zwiększyć budżet i to się pojawi.
ale potencjał jest zdecydowanie potężny. Tylko kwestia odpowiedniego skoordynowania, ukierunkowania tego potencjału, ale on będzie ukierunkowany, jak będziemy potrafili zdefiniować, do czego nam ma służyć, tak? Czyli jeżeli nie mamy definicji, nie wiemy, w którym kierunku podążamy, jak to ładnie jeden z pana gości tutaj w studiu, który był i go ocenię, mówi, jeżeli nie znasz celu, to żadna droga cię tam nie doprowadzi. No tak. Więc tak to wygląda. A czy widzi pan realną możliwość tego, żeby te PGZ-y, ten państwowa, potężna część przemysłu zbrojnego została usprawniona, uporządkowana i żeby była efektywna? Znaczy niestety to, o czym mówiłem, bo dlaczego mówię niestety? Dlatego, że wolałbym, żeby pewne kwestie porządkowania odbywały się przed czasem sprawdzianu i egzaminu, tak? Czyli żebyśmy się uporządkowali, przygotowali, byli gotowi. Ale historia też pokazuje, że jeżeli sytuacja się destabilizuje, to pewne mechanizmy zaczynają się wytwarzać i one zaczynają być efektywne. I to się stanie faktem, tyle tylko, że powinniśmy dołożyć więcej starań, żeby to porządkować wtedy, kiedy mamy na to czas, kiedy można to zrobić wcześniej, kiedy można się przygotować w spokoju, tak? Żebyśmy uniknęli tego, co niestety muszę tak powiedzieć, to, co wydarzyło się w Ukrainie. Sygnały otrzymywali, 2014 pierwszy bardzo poważny, a czekali, ale później jednak okazało się, że wiele mechanizmów zadziałało i one stały się dużo bardziej efektywne. Nad tym musimy zdecydowanie popracować, żeby trochę przycisnąć tempo tych zmian, pod tego, jak pan to nazwał, porządkowania i jest naprawdę na to działa. Dlatego, że powtarzam raz jeszcze. Coś porządkuje? Nie wiem, ciężko mi się wypowiadać na temat PGZ-u akurat konkretnie i tutaj nie chciałbym zostać zrozumiany, że ja wiem, że tam trzeba coś uporządkować, bo to od oceny tego są inni. Ja tutaj nie mam pewnej wiedzy. Natomiast wiem, że potencjał w nas, Polakach, jest tak duży, że jesteśmy w stanie to zrobić bardzo sprawnie. Tylko nie czekajmy na to, aż ktoś nas do tego zmusi, ktoś z zewnątrz, tu w tym wypadku wspomniana wielokrotnie Rosja, czy też inny jakiś czynnik, tylko weźmy się za to i zróbmy po prostu to jak najsprawniej, jak najszybciej. To mam jeszcze trudne pytanie. Znaczy, wszystkie są trudne, tak? Ale to jest trudne z innego powodu. Na ile po pańskich doświadczeniach i obserwacji tego, co się dzieje, i tu ma pan pełną wiedzę na ten temat, na ile polska armia jest upolityczniona, poddana politycznym naciskom? I nie mówię o tym, że jest nadzór polityczny, prawda, bo to jest naturalne, tak być powinno, tylko o tym, jak to wpływa tam nisko, jak nie powinno wpływać. Znaczy, odnosiłem się do tego, że siły zbrojne są narzędziem uprawiania polityki. To jasne. Konstytucja mówi o tym, że powinna być apolityczna. Natomiast ja, proszę mi wybaczyć, nie chcę się jakoś szczególnie wymądrzać, ale uważam, że zapis powinien mówić o odpartyjnieniu i niepozwoleniu na to, na wpływy. Nie ma żadnego skali pomiaru, żeby powiedzieć, jest w 10% upartyjniona, w 90% nie. Natomiast zdecydowanie musimy pamiętać, że siły zbrojne są elementem społeczeństwa polskiego. To nie są ludzie, którzy zostali skazani na to, żeby być w siłach zbrojnych, więc taka, jaka jest nasza podatność na poddawanie się wpływom z różnych kierunków, w tym ze strony partii, jako społeczeństwa, to podobna jest w siłach zbrojnych jako części społeczeństwa. No tak, ale wie pan, tu spróbuję pana jednak podociskać. No bo jak rozmawiam jak porównam to z prywatnymi firmami, przedsiębiorstwami, polskimi, żeby nie mówić tam międzynarodowych koncernach, bo one są silniejsze, tylko mają swoje oddziały. Polskie firmy, tak? No to moim zdaniem, jakie znam w większości, to są całkowicie apolityczne i mimo, że tam czasami może jakiś polityk jeden czy drugi próbować na coś wpłynąć, to zasadniczo oni wiedzą dobrze, że im się to kompletnie nie opłaca, niezależnie od swoich poglądów, których przecież przedsiębiorcy mają, bo też głosują i mają swoje sympatie i czasami kogoś wspierają albo nie, ale nie ulegają temu, tak? I są instytucje, mogę wymienić instytucje, które nie ulegają tym, nie są tak podatne na te wpływy,
Na przykład są 2 ośrodki, to mogę pochwalić, bo dam pozytywny przykład, rzadki w polskim państwie, niestety rzadki, ale to są pozytywne. Są 2 ośrodki, z którymi często, że obserwuję ich pracę z bliska. Ośrodek Studiów Wschodnich i Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Tak? Pomimo, że tam czasem wymieniają prezesów, no w piśmie wymieniono, tak? Ale jednak jak patrzę na te obie organizacje, obie instytucje funkcjonujące przez lata, no to nie jest tak, że tam naciskają na to, żeby szefem zespołu tam niemieckiego czy amerykańskiego był kuzyn, prawda, prezesa zarządu regionu partii X, tak? Jakoś się udaje. Daję ten przykład, żeby tutaj pana jakby przycisnąć jednak w tej ocenie, na ile te opowieści o politycznych nominacjach, wycofywaniach, no jakby sam pan był przedmiotem takich spekulacji, nacisków i tak dalej. Ale pytam szerzej, tak? Nie tylko o pańskie doświadczenia, ale również o pańskie, ale szerzej. Na ile pańskim zdaniem to jest bardzo duży problem, a na ile to jest problem, który się czasem zdarza, jak to się wszędzie zdarza, tak? Nie ma idealnych państw. A na ile ten problem wzrósł bardzo dużo, na ile to jest przesada, że nie wzrósł, no wiadomo, że zawsze kogoś tam się wymienia, że zawsze ktoś kogoś wstawia, ale nie jest to rak, który toczy polską armię. Czy to jest rak, który toczy polską armię? Wie pan, na początku wątek, w którym jesteśmy zgodni, jeżeli chodzi o PISM i OSW, bardzo porządne środki analityczne. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy tam służą i pracują i dokonują analiz, bo to rzeczywiście też bardzo często korzystam z analiz, podsyłają, za co serdecznie dziękuję i jest naprawdę bardzo dobra robota merytoryczna. A ja mam przyjemność korzystać z ekspertyzy ich ekspertów tutaj w tym studiu. Tak, ja też znam kilkanaście osób i zawsze to jest bardzo dobre wspomnienie współpracy, także jak najbardziej warto wspomnieć i warto pochwalić i pozdrowić. Natomiast muszę panu powiedzieć, jak popatrzymy na siły zbrojne, to tam też przy zmianie nie ma, podobnie jak i w piśmie i wspomnianym OSW, nie ma zmian połowy sił zbrojnych tylko dlatego, że zmieniło się ugrupowanie. Więc problem niewątpliwie istnieje, bo gdyby on nie istniał, takiego naszego poczucia, że coś jest robione niekoniecznie obiektywnie, to byśmy pewnie o nim nie dyskutowali. Pana pytania by nie byłoby tego wątku w ogóle. Niewątpliwie należałoby się zastanowić, co zrobić, żeby zmienić takie poczucie, że coś jest upartyjnione nadmiernie albo coś jest nadmiernie poddane nepotyzmowi. Ale to poczucie jest właściwe? Znaczy ono oddaje rzeczywistość? Nie uważam, żeby tak było. Nie można przykładu przejaskrawionego przez media kilku czy kilkunastu osób, którzy zachowują się w taki czy inny sposób, przykładać na całe siły zbrojne, dlatego że wyrządzilibyśmy krzywdę dziesiątkom, a myślę, że nawet setkom tysięcy bardzo porządnych Polaków, którzy służyli w siłach zbrojnych lub służą w dalszym ciągu. Natomiast uważam, że powinniśmy mieć na tyle w sobie odwagi, żeby zabrać się za pojedyncze przypadki. Jeżeli uważamy, że ktoś się poddał nadmiernym wpływom i wykorzystywał to w taki czy inny sposób, to powinno to zostać jasno zbadane, nagłośnione i odpowiednio do potrzeb i do litery prawa napiętnowane. A nie przykładałbym absolutnie i tutaj nie będę się ważył, żeby mówić, że wojsko jest upartyjnione w taki czy w takim procencie i jest to choroba, która toczy siły zbrojne. Absolutnie nie. Natomiast to, że ludzie mają swoje, nie usprawiedliwiam, absolutnie też to piętnuję, ale to, że ludzie mają swoje słabości, a ci ludzie czasami pojawiają się na wysokich stanowiskach, jest to problem odwieczny. Jasne. To jeszcze o sprawach międzynarodowych, o tym kontekście, w którym działamy. Jesteśmy w NATO. Nikt nie kwestionuje. A w NATO są Węgry, jest kilka innych państw, które zachowują się tak jak Węgry i to jest bólem, bo kiedyś jakby wydawało mi się, że ten kraj był inny, po prostu się zmienił. Nie? Co robić z takimi państwami, które jak Węgry, Słowacja, Turcja, która gra na rozmaitych frontach. Turcja jest tak silna, że trudno coś z nią zrobić, ale z tymi mniejszymi państwami być może można, czy nie opłaca, czy to jest zbyt ryzykowne. Lepiej mieć kogoś takiego. Czy Węgry są rosyjską agenturą w NATO, mówiąc brutalnie bardzo, z bólem wprost, czy lepiej ich w związku z tym usunąć, czy lepiej trzymać, ale
no ale nie dopuszczać do wszystkich tajemnic i liczyć na to, że jakby się naciskać na to, żeby na to, żeby skręcali w tę stronę, którą chcielibyśmy, żeby skręcali. Tak jest, łatwo jest być w jakimś układzie, łatwo jest robić z kimś projekty zbiorowe wtedy, kiedy jest łatwo. Tak. Jak przychodzi czas próby, to on wtedy weryfikuje, kto jest wiarygodny, kto jest prawdziwym przyjacielem, kto tylko go udawał. Ja tutaj absolutnie nie chcę mówić o Węgrach czy o Słowacji, że to tam Słowacja-Węgry. Tak. Dlatego, że znam wielu słowackich żołnierzy, wielu węgierskich żołnierzy, znam przeporządni ludzie. Myślę, że nawet w tym układzie obecnej władzy są różni ludzie o różnych poglądach, które są tutaj, z punktu widzenia NATO, którego jesteśmy aktywnym i ważnym ogniwem i członkiem, zostają dwa wyjścia. Albo zostawić mechanizmy takie, jakie one są, nie zmieniać nic, godząc się z tym, że są czasami przywódcy krajów, bo tu też trzeba to jasno rozróżnić, przywódcy krajów mają swój pogląd i różne słabości, lub też jakaś tam część danego społeczeństwa, ale jednak ta spójność NATO, kolektywność i ta nadzieja, że w momencie, kiedy nadejdzie czas próby, to oni się jednak wywiążą ze swoich zobowiązań kolektywnych. Albo zastanowić się, jak wygląda mechanizm nie tylko włączania kogoś i przyjmowania, ale też i mechanizm dziękowania komuś za współpracę, żeby nie uderzywać sformułowania wydalania ze składu sojuszu. Myślę, że to drugie wyjście nie byłoby wyjściem dobrym, dlatego że to byłby kolejny etap i kolejna czerwona linia przekroczona, gdzie pokazane byłoby, że NATO traci swoją wiarygodność, traci swój kolektywny charakter, tak? Natomiast... I trochę się wpycha w ręce przeciwnika. Zdecydowanie, dlatego, tego że... kogoś. Tak jest, dlatego, że my z panem nie chcemy współpracować, czy z panią współpracować, dziękujemy, no to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten ktoś przejdzie na stronę przeciwną, czego byśmy na pewno nie chcieli. Więc w dalszym ciągu byłbym zwolennikiem, jako taki raczej urodzony optymista, że powinniśmy robić wszystko, żeby te mechanizmy kolektywnej współpracy zacieśniać. Ale abyśmy jednak pogodzili się z tym, z czym w NATO trudno się było pogodzić, że ten nasz teatry działań mogą mieć różną prędkość, mogą mieć różne zagrożenia i trzeba stosować narzędzia adekwatne do tych zagrożeń, tak? I stworzyć tym krajom warunki. O czym mówię, żeby tak enigmatycznie nie brzmiało. Jeżeli wiemy, że zagrożenia, które idą z Afryki i z południa części Europy, są inne niż te zagrożenia, które nadchodzą ze wschodu, to pozwólmy tym poszczególnym strukturom NATO dostosować się narzędziami, strukturą, sposobami, planami, wszystkim tym, co oceną zagrożeń, do tego, żeby się te kraje mogły kontrybuować do tych planów i nie wierzmy w to, że kraj, który leży na zupełnym skraju, na zupełnym przeciwnym końcu nadchodzącego zagrożenia, że będzie miał takie samo poczucie i taką samą ocenę. Tylko nauczmy się to stopniować. Czy w związku z tym powinniśmy, bo rozumiem, że podzielam pańską opinię i wydaje mi się, że powinniśmy jakby tworzyć takie, wiadomo, trudno oczekiwać, żeby mieszkańcy Lizbony tak popierali decyzję, żeby nasi chłopcy umierali za Ostrołękę, bo nawet nie będą umieli tego znaleźć na mapie, a że my też będziemy po prostu bardzo się zajmowali problemem Katalonii, tak, czy imigracji tam w Granadzie. Ale czy wobec tego powinniśmy jakby tworzyć takie wewnętrzne, przemyśleć jeszcze raz, jak budować bardziej ścisłe sojusze i tworzyć dużo bardziej ścisły blok państw skupionych na przykład wokół, znaczy nie na przykład, tylko konkretnie wokół Morza Bałtyckiego, czy mam na myśli państwa skandynawskie i bałtyckie, bo wydaje mi się, że to jest tak podobna percepcja zagrożeń i tak coraz bardziej zbliżamy się do siebie, czy należałoby to coraz bardziej pańskim zdaniem formalizować i zacieśniać współpracę między tymi państwami? Tak, zdecydowanie i wewnątrz w NATO powinniśmy prowadzić jasny dialog, że tak jest, jednocześnie komunikując w ramach odstraszania, że to nie chodzi o to, żeby się NATO podzieliło na poszczególne frakcje, tylko że rozpoznajemy zagrożenia i honorujemy te zagrożenia, które są przez te kraje z danego regionu oceniane. Tutaj podam przykład który jestem wielkim fanem rozwiązań fińskich i szwedzkich. Finlandia, Szwecja miały być razem, ale z pewnych powodów dobrze nam znanych nie wstąpiły razem do NATO, ale to absolutnie nie przeszkodziło im, aby utrzymywać relacje tak, jak były wcześniej,
wzajemnie się wspierać i wszyscy w NATO wiedzą doskonale, że Finlandia ze Szwecją ma bardzo dobre relacje, niemalże wzorcowe z punktu widzenia stosunków międzynarodowych, mają bardzo podobne postrzeganie zagrożeń, kolektywnie podchodzą do obrony i wzajemnie się wspierają. I to absolutnie nie zagraża ich wiarygodności w NATO. Podobnie niech pan zobaczy. To wzmacnia, no bo wiemy, że mamy tam poważnych partnerów, którzy umieją współdziałać. Zdecydowanie. Niech pan popatrzy, jak nie podoba się to za bardzo Estończykom, Łotyszom i Litwinom, ale jak mówimy o grupie państw 3B. Tak? Ja nawet u siebie swego czasu mówię, nie mówmy 3B i Polska, tylko mówmy EELP, tak? Czyli Estonia, Litwa, Łotwa, Litwa i Polska, litery oczywiście z angielskiego. Dlatego, żebyśmy nie wrzucali w taki worek, że oni są tam sami 3B, jakimś oddzielnym tworem. I NATO powinno się tego nauczyć, że jeżeli jest ocena zagrożeń dla danego regionu i te państwa, chcąc zmitygować, współpracują ze sobą ściślej niż w całym NATO, to zdecydowanie tak to powinno zostać dopuszczone i w ramach wspomnianej przeze mnie wiele razy uczciwości, uczciwie zakomunikowane i myślę, że będzie to lepsze z punktu widzenia spójności, niż byśmy udawali sztucznie, że coś jest, czy o czym strona przeciwna wie, że absolutnie nie funkcjonuje. A co konkretnie powinniśmy zrobić? W jaki sposób zacieśniać tę współpracę między... Jako dowódca operacyjny zawsze byłem największym zwolennikiem efektywnych działań sił zbrojnych, tak? Czyli to, co w tej chwili się wydarzyło. Niech pan popatrzy. Zerwanie kabla raz, drugi, trzeci, czwarty i nie tylko, wybuch Nord Streamu doprowadził do tego, że będziemy mieli inicjatywę państw dookoła Bałtyku, gdzie będą wspólnie prowadzone patrole, gdzie będzie wspólnie prowadzona działalność celem ochrony infrastruktury krytycznej i przeciwdziałaniu zagrożeń. I też jednocześnie odstraszaniu, bo jeżeli pokazujemy przeciwnikowi, że jesteśmy w stanie kolektywnie zadziałać, to znaczy, że jesteśmy lepiej lub bardziej skoordynowani. Więc tego typu rzeczy jak aktywne działania sił zbrojnych, prowadzenie działalności, jak ja to nazywałem, operacyjnej, konkretnych działań, konkretnych inicjatyw, konkretnego zaangażowania jest najlepszą metodą przygotowania się do przeciwdziałania. Podpisywanie dokumentów tak, oczywiście, uzgodnień różnego rodzaju tak, prowadzenie dialogu tak, ale efektywna działalność wojsk. Nic tak nie poprawi zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom, jak wtedy, kiedy żołnierze się spotykają na akwenie, spotykają się w powietrzu, spotykają się na lądzie, ze sobą współdziałają, pokazują determinację i zdolność wspólnego działania, pomimo różnych języków, pomimo różnych systemów dowodzenia, systemów walki, które w poszczególnych siłach zbrojnych są. Co oczywiście nie znaczy, że współpraca polityczna nie powinna być taka strategiczna na tym poziomie podejmowana, co szczęśliwie jest akurat, tak? Zdecydowanie. Podpisujemy dokumenty strategiczne ze Szwecją, ten rząd to robi, to bardzo dobrze. Jako przykład podam wielokrotnie, to w dyskusjach się pojawiało jako mój argument. W 2014 roku po aneksji Krymu, to był jeszcze początek tej całej działalności separatystycznej w Donbasie i początek aneksji Krymu, jeden z think tanków wydał taki artykuł, w którym było hasło NBP-9. Dlatego NBP-9, że to było Nordic, Baltic, Poland, tak? Czyli 5 krajów nordyckich, 3 kraje bałtyckie i Polska, stąd 9, gdzie ten autor tego artykułu, a w zasadzie grupa autorów wykazywała, że potencjał tych krajów, jeżeli chodzi o kwestie ekonomii, jeżeli chodzi o kwestie demografii, jeżeli chodzi o kwestie militarne, jest w stanie zrównoważyć potencjał Rosji. Wtedy jeszcze trochę inaczej oceniany, niż oceniamy go w tej chwili. To pokazuje, że jestem zwolennikiem nie odseparowania się, ale jednak łączenia potencjałów tam, gdzie przede wszystkim łączy nas perspektywa zagrożeń i też w sąsiedztwie kulturowo też jest zdecydowanie łatwiej współpracować, dzieląc i zagrożenia i będąc bliskim sąsiadem. I chyba robi się dobra atmosfera wokół tego, również po tej stronie naszych partnerów z północy. Nie? Jak słyszę coraz częściej, że tam Polska jest bardzo poważnie przez nich traktowana jako coraz bardziej atrakcyjny partner i potrzebny partner. Tak, zdecydowanie. Dlaczego mówię, że podziwiam pewne rozwiązania? Dlatego, że ja też jeden z czynników, który podziwiam w krajach nordyckich, to jest ich pragmatyzm. Rozmawiałem kiedyś na odrębną, myślę, rozmowę w roku 2018 z moim odpowiednikiem z Finlandii. Jedno z pytań było moje, czy oni przewidują wejście do NATO.
Wtedy powiedział, że nie, ale argumentację, dlaczego nie, to zostawię na inną naszą rozmowę. Natomiast minęły lata, ocenili zagrożenie i stwierdzili, że jednak muszą stać się aktywnym członkiem NATO i będą bardzo aktywnym członkiem NATO. To samo ze Szwecją. Szwecja całe lata przygotowała się do samoobrony, co podkreślali wiele razy, mówią, że to jest dla nich największe wyzwanie. Jak przestawić społeczeństwo z samoobrony na obronę kolektywną. Nie chcę tutaj jak gdyby wchodzić za bardzo w szwedzkie buty, ale podziwiam ich pragmatyzm, tak? I oni pragmatycznie doszli do wniosku, że mamy wspólne postrzeganie zagrożeń, które się coraz bardziej kumuluje, coraz bardziej fokusuje na kierunku bałtyckim, co zresztą wspomniane uszkodzenia kabli różnych i rurociągów różnych pokazują, więc pragmatycznie trzeba zacieśnić współpracę. I my takim pragmatyzmem powinniśmy się też kierować, w miarę możliwości odrzucając wszelkie demony przeszłości i jednak skoncentrować się na tym, co jest ważne. Na koniec, czy widzi pan perspektywę w miarę szybkiego zakończenia wojny w Ukrainie? Nie chciałbym tutaj zabrzmieć jak ktoś, kto patrzy w kryształową kulę, ale jeżeli mówimy o w miarę szybkiego, to znaczy w przeciągu najbliższych miesięcy, to nie. Dlatego, że nie sądzę, aby Rosja, a to, co komunikuje, chociażby ustami ostatnio Ławrowa, czy też Putin wielokrotnie, że Rosja osiągnęła swoje cele strategiczne, dla którego to całe, nazwijmy to, piekło dla nas i dla Ukrainy rozpętała. Więc jeżeli nie ma czynnika, który by zmusił do tego ekipę z Kremla, żeby usiąść do stołu negocjacyjnego i zacząć rozmawiać na temat zaprzestania, to i brak jest perspektyw na to, żeby w przeciągu kilku najbliższych miesięcy ta sytuacja się zmieniła. A Rosjanie, wiedząc, że wtedy, kiedy usiądą do stołu negocjacyjnego, zacznie to stabilizować sytuację w szeroko rozumianym Zachodzie i NATO, bo czekamy wszyscy na to, żeby się wreszcie te negocjacje rozpoczęły, żeby pojawiło się jakieś światełko, które wskazywałoby na to, że ten konflikt się zakończy, to jeżeli Rosja będzie oceniała, że dalej ten czynnik destabilizujący i pogłębiający destabilizację w krajach na zachód od Ukrainy istnieje, to tak długo nie usiądzie do stołu negocjacyjnego. Ale to jest moja ocena, żadnej instytucji, tylko tak jak ja to widzę swoimi oczami. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę długą. Bardzo dziękuję za tą trudną rozmowę, ale tak jak pan zauważył, no jest ona zdecydowanie potrzebna. Dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo. Generał broni Tomasz Piotrowski był moim gościem. Dziękuję bardzo. To wszystko na dzisiaj. Jeśli podobała wam się ta rozmowa, rozważcie wsparcie Układu Otwartego na patronite.pl, ale przede wszystkim napiszcie państwo, co sądzicie. Bardzo wiele wątków tu padło. Ciekaw jestem państwa komentarzy. Zapraszam do opisania i oglądania następnych odcinków. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Nagraj to w blisko.